Hej, witam wszystkich, z tej strony Radzimi, zapraszam na nową serię na moim kanale, a będzie to taki ala poradnik, myślę, że można go śmiało nazwać poradnikiem, ale to też będzie taki bardziej też oczywiście gameplay z gry Star Wars Jedi Fallen Order, czyli Star Wars Jedi Upadły Zakon. Jest to gra, która wyszła w 2019 roku, 15 listopada, stworzona przez Electronic Arts, przez wydawnictwo oraz wyprodukowana przez Respawn Entertainment. I jest to gra oczywiście z gatunku Gwiezdnych Wojen, jako że teraz aktualnie mamy dość duży szał, że tak powiem, tak Gwiezdne Wojny, bo niedawno właśnie minęło 20-lecie Zemsty Sithów, czyli trzeciej części właśnie sagi, no i zaraz mamy też 4 maja, May the Force be with you, czyli Wielkie Święto Gwiezdnych Wojen, no i mi się troszeczkę zajawka włączyła, jako że jestem wielkim fanem całego uniwersum, no myślę, że na pewno większym nawet niż Dark Soulsów, dlatego że Gwiezdne Wojny są ze mną praktycznie od dzieciństwa. I zawsze były przy mnie blisko, także ja ogólnie uwielbiam ten klimat, uwielbiam wszystko, co się stało, a myślę, że właśnie tutaj Jedi Fallen Order jest jedną z moich, no może nie powiedziałbym, że ulubioną, ale jest jedną z lepszych gier w gatunku Gwiezdnych Wojen, która wyszła. Broni się fabułą, broni się trudnym systemem walki, bardzo podobnym do Soulsów, co też myślę właśnie się wpisuje właśnie w takie kanony Soulsów, więc taki tutaj będzie ala poradnik. Ale od razu też uprzedzę, dlaczego poradnik, skoro gra ma poziomy trudności, można ją właśnie przejść na łatwym poziomie trudności, średnim i trudnym. Wydaje mi się, że gra na łatwym jest dość prosta, na normalnym też jest jeszcze ok, ale na trudnym poziomie jest już naprawdę fajne wyzwanie, właśnie takie soulsowe, że naprawdę trzeba się troszeczkę postarać. Przeciwnicy potrafią zaskoczyć, potrafią też czasem zwanshotować, ale my też możemy ich zwanshotować, że tak powiem. Gry z Gwiezdnych Wojen mają to do siebie, że im dalej w las, tym jest łatwiej. Najgorsze są zawsze początki, dlatego że im dalej jesteśmy tak naprawdę bardziej potężni. To może tyle w ramach wstępu, a teraz o samej grze. W grze wcielamy się w Kala Kestisa, czyli tego właśnie rudego pana, co tam widzieliście przed chwilą po prawej. Właściwie to jeszcze nastolatka, można by powiedzieć. Dlatego, że to jest on bardzo młody w tej części. Jest on młodym, nawet nie powiedziałbym, że rycerzem Jedi, jest on młodym padawanem, który no musi jakoś przeżyć. Ta gra rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach właśnie z Zemsty Sithów, czyli w dużym skrócie zakonu Jedi już nie ma. Republiki też już nie ma, zostało Imperium. No i wszyscy muszą się jakoś dostosować, jakoś sobie radzić. Kal właśnie cudem przeżywa to. Kal właśnie jakoś cudem to przeżywa, ląduje na planecie o nazwie Baraka, no i musi się ukrywać właśnie, żeby go tutaj Imperium i Inkwizytorzy nie znaleźli. No i tak to generalnie wygląda, tyle wiemy na początku. Wiemy także, że mistrzem właśnie Kala Kestisa był Jaro Tapal, który razem z nim próbował uciec przed właśnie tutaj tym rozkazem 66, kiedy klony się zbuntowały, ale mu się nie udało, no i przeżył właśnie tylko ten młody Kal Kestis, no i musi sobie jakoś w tym wszystkim poradzić. Tak, słowem wstępu na początku zaczynamy. Grać będziemy w języku polskim. Ja oczywiście jak zwykle gram na klawiaturze i myszce, jest to mój taki comfort zone. Wiem, dziwne, że w takich grach ja lubię tak grać, ale jakoś mi jest bardzo wygodnie. Na padzie oczywiście też potrafię, ale jakoś klawiaturka, myszka, jakoś taki mój komfort od dziecka, tak gram i zawsze mi jest przyjemnie, także zaczynamy. Ja tutaj jeszcze tylko tak słowem wstępu, oczywiście grę przechodziłem nie raz, ja myślę, że chyba z 4 razy ją przeszedłem, także rozpoczniemy sobie nową przygodę, nie nową przygodę plus. No, myślę tak po prostu, żebyśmy to wyglądało, jakbyśmy zaczynali po raz pierwszy. Tak mi się wydaje, że będzie przyjemniej. Odstawiamy sobie, mamy różne poziomy trudności, tryb fabularny. Czas na sporowanie jest ogromny, otrzymywane obrażenia malutkie, agresja wrogów malutka. No i wraz z różnymi trybami, jak Rycerz Jedi, Mistrz Jedi i Wielki Mistrz Jedi, wszystko się to zmienia. I oczywiście my zagramy sobie na Wielkim Mistrzu Jedi dla graczy, którym zależy na intensywnej i wymagającej walce. Oczywiście poziom trudności można cały czas zmienić, jakby coś było za trudne, za łatwe. W każdym momencie można sobie to zmienić, ale ja generalnie na najtrudniejszym poziomie w tej grze naprawdę czerpałem dużą satysfakcję i myślę, że teraz też będę czerpał, bo naprawdę jest fajnie wyważona właśnie ta gra na trudnym poziomie. No i co? Zaczynajmy w takim razie. Oczywiście będziemy grać po polsku. Dubbing polski całkiem dobrze się broni, także myślę, że zobaczycie to zresztą zaraz, że jest całkiem ok.
Słuchaj, nie chcę ci psuć rytmu pracy, ale szef chce na słówko. To będzie niezłe. Oto on, szef. Na linii 10 wykryto błąd. Klamry się zacięły. 2 robotników musi wejść i zaczepić kable. To nie będzie łatwe. Gildia podwoi wam wypłaty. No, Karl. Taka forsa, fajna rzecz, co? Dobra. Świetnie. Chodźmy. Do roboty. Tędy. No i zaczynamy. Jak widzicie, tak wygląda nasz tytułowy Cal Kestis. Na razie bez miecza świetlnego, bez żadnych praktycznie mocy, bez niczego. Zaczynamy grę. No jak widzicie, Imperium kontroluje cały tutaj ten teren. Była sonda szpiegowska, która tutaj bacznie obserwowała, czy czasem jacyś Jedi się nie ukrywają. Także, no, wszystko jest kontrolowane. Widzieliście, tam też na pewno zwrócił wam się w oddali taki wielki potwór. Nie przejmuj się. Taki wielki potwór, który sobie tam siedział, to oczywiście był Sarlacc, czyli taki stwór, który pewnego czasu zeżre też Boba Fetta w części 6. Zodem, młody. Także jest tutaj na pewno będzie bardzo dużo smaczków. Postaram się wam też bardzo dużo poopowiadać to, co wiem. No i oczywiście też o gameplayu. Statek separatyst. Nie widziałem Luker Hulka od lat. Tak. Od lat. Nieźle się na nim obłowimy. Dobra, w drogę. No jak widzicie, jest to, ta baraka to jest wielkie złomowisko statków. Mamy tutaj statki republikańskie, mamy też właśnie tego Luker Hulka, czyli statek dowodzący separatystów, gdzie właśnie były kontrole nad droidami sprawował. Także no jest na pewno ciekawie. No na razie nie mam co tak naprawdę powiedzieć. Może poza tym, że jakieś beczki lecą. W porządku? Tak, wszystko gra. Jak na razie jest po prostu bardzo prosto. Idziemy, skaczemy, Znaleźć inną drogę. Żaden ślizgamy się. No i jest taki typowy tutorial, gdzie nam pokazują sterowanie. Na spacji skaczemy, na shifcie szybko biegamy. Nie jesteś zatwierdzonym odpadem. Szkoda gadać. I na razie tak naprawdę tyle. I przemieszczamy się, no i próbujemy jakoś zarobić tego, co słyszeliście. O, jest sonda szpiegowska, cały czas blisko, kontroluje, czy tutaj czasem wszystko idzie zgodnie z planem. I mamy tutaj huśtanie na lince, to zapamiętajcie, bo na lince będziemy się bardzo często tutaj huśtać. To jest to taki nieodzowny element tej gry, że tutaj jednak dużo zręcznościówek będzie. Może nie będzie to tak przesadzone jak w kolejnej części w Jedi Survivor, ale no jest też nieźle. Spokojnie. Tylko przechodzę. No i się wspinamy. Teraz na górę. No i szybciutko lecimy. Niewiele brakuje, a skończymy przed czasem. Prawie czuję smak tych kredytów. No i po prostu no, Cal wchodzi do zwykłej pracy i próbujemy zarobić, żeby jakoś przeżyć. Witam. Nikt już o wojnie, Taki jest plan. nikt już o wojnie nie pamięta. Wszyscy próbujemy jakoś przeżyć w tym właśnie świecie Imperium, teraz stworzonym właśnie przez Imperatora. Brzmi jak szczury złomowe. Ochyda. Tylko przechodzę. Nie musicie wychodzić z powitaniem. No akurat Cal nie miał szczęścia, że rozbił się akurat na takiej planecie, na której jak widzicie no nie ma za dobrych warunków. O, jest i Prał. Spotkamy się przy klamrach. W porządku, zaraz tam będę. Czeka na nas na górze. Naciśnij V, aby się opuścić. Wolałbym się opuszczać na innym klawiszu, ale jak już jest V ustawione, to niech będzie. Oczywiście można wszystko przestawić cały czas z klawiszki, ale niech już będzie to V, jakoś mi nie przeszkadza. W sumie bardzo. Zwyczaję się. Wzięłaś. No i lecimy cały czas do przodu. No i próbujemy te klamry naprawić. No jak widzicie, droga jest dość długa.
Przemieszczamy się cały czas po tym złomowisku, ale już praktycznie jesteśmy na miejscu. Patrz, przecinacz już tu jest. Pięknie. Hej, czas na nas. Tak, pokaz skończony. No i wielkie skrzydło zostaje odcięte. Tam też w dole AT-AT sobie chodziły oraz no te takie pojazdy, które też były używane przez klony w czasie wojny. Szybciej, musimy skończyć, zanim zaczną ciąć to skrzydło. O, widzicie co się dzieje. I tutaj w dole też mamy właśnie tego Sarlaka. To by się stało jakby nas zjadł, prawdopodobnie by się postać rozpuścił. Ogólnie ludzie się roztapiają, bo jest silna toksyna Dźwignij tam na dole. w środku niego, że tak powiem. Więc oczywiście wiadomo, Boba Fett został zjedzony przez coś takiego, ale przez to, że miał pancerz Teraz ty! z Weskaru, jako że był tym Mandalorianinem, jakby nie patrzeć. Znaczy no właściwie to był klonem, ale no powiedzmy, że Mandalorianinem. Ło, żyjesz? Wszystko gra. Ach, narobiłeś mi strachu. To przeżył to dzięki właśnie temu Beskarowi, który go tam ochronił. Już! Chwila! Zajmę się! No a my powolutku wchodzimy. Wracaj na górę. Idziemy te klamry poprawić. Chodź no tutaj. Myśliwiec Jedi. Ale znalezisko. Prawdziwa żyła złota. Ten brak leżał tu ze 4 lata. 5. Ktokolwiek tym latał, odszedł w blasku chwały. Ci Jedi. Ale tragedia. Zawsze mówiłem, że nie wszyscy to zdrajcy. Ta, może? Mamy chyba szczęśliwy dzień. Imperium zdobędzie sporo porządnych materiałów. Tak, rozbieramy tu te statki tylko po to, żeby mogli z nich zrobić nowe. Niezła granda. Wszyscy nadstawiamy karku dla szefów. Na dodatek za Republiki lepiej płacili. Ej, lepiej uważaj, co gadasz. Posłuchaj mnie. Znaleźne za ten wrak to twoja przepustka z tego śmietniska. Myślisz, że chcę się stąd wynieść? Daj spokój, jesteś jeszcze młody. Nie chcesz chyba skończyć jak ja. Bracie, poznaj swoje przeznaczenie. Zacznij w końcu żyć. Jak uważasz? Lepiej już chodźmy. Nie jakbym mówił do ścian. Co? No i oczywiście coś musiało pójść niezgodnie z planem. No i spadamy taką wielką zjeżdżalnią. Prosto oczywiście do jamy Sarlaka, do jego paszczy. Brał! Żyjesz? Karl! Nie mogę się spiąć! Brał! Trzymaj się! Zsuwam się! Nie! Nie puszczaj! Nie mogę! Brał! Nie! Jak widzicie, musimy użyć mocy na jedynce. I to robimy. I uratowaliśmy mu życie w tym momencie. Wszystko gra! Tylko utknąłem! Pilot! Wydostanę nas! Trzymaj się! Uważaj, Karl! Uwaga! Ten złom ledwie lata! Trzymaj się! Brał, w porządku? Tak. Dobra, musimy... Musimy iść, dawaj. Co się stało? Co tam się stało? Ty to zrobiłeś? Co? To była moc, prawda? Zapomnij o tym, dobrze? Zaufaj mi. Ale ja je znam, znam te opowieści. No, słyszałem, Praw. są nagrody za takie... Wiem! Wiem. Tak, dobra. Musimy uważać. Tak. Tak. Tylko jak widzieliście, był jeden mały problem. Zaobserwowała to wszystko sonda szpiegowska. Czyli kolorowo, jak możecie się domyślać, no nie będzie raczej.
Tak. A ty? Tak. Karl. Pracujemy już trochę razem. Nigdy nie widziałem, jak robisz coś takiego. A przeszliśmy razem piekło. Więc... wiele dla mnie zaryzykowałeś. Nie wiem, jak ci się mogę odwdzięczyć. Nie ma sprawy. Serio. No, nie musisz się tak martwić o mnie. Myśl lepiej o sobie. Może powinieneś, wiesz, ulotnić się. Skoczę tylko do siebie, zabiorę rzeczy. Taper zwisi mi przysługę. Słyszałem, że był na Nar Shaddaa. Tak. Przez jakiś czas się nie zobaczymy. Tak. No jasne. Jasne, Karl. No i jesteśmy z powrotem. Także jak widzieliście, no uratowaliśmy Praupa przed, no niechybną śmiercią, wpadłby w paczę Sarlaka i by zginął. Mamy właśnie tak, to będzie nasza główna moc. Na jedynce będziemy mieli takie spowolnienie czasu, będzie też oddziaływać na wszystkich praktycznie przeciwników i będzie spowodowało, że po prostu będą się wolniej ruszać przez dosłownie chwilkę, przez pewien czas. Tutaj mamy oczywiście z tej strony też Gonka. No i co? No i musimy uciekać, no sonda szpiegowska nas oczywiście widziała, czyli pewnie już przekazała informacje do Imperium, no i to tylko kwestia czasu. Jak zaczną się kłopoty, a tymczasem zniknął nam gdzieś Prauf, jak widzicie, poszedł gdzieś, no i pytanie, czy nas zdradzi, jak to będzie, co nie? Patrzcie, gdzieś tam idzie. Rauf, czekaj. Nie wiem, musimy iść za nim. Dokąd idziesz? No jak widzicie, jest to trochę podejrzane, co się teraz dzieje. No i jak widzicie, drzwi się nie chcą otworzyć. Ale kiedy się odwrócimy, stanie się to. Oczywiście, jak możecie się już domyślać, naszemu bohaterowi się to śni. Ale jest to ewidentnie statek Imperium, bądź też klonów. No i idziemy do przodu. Uczniu, słuchaj i pamiętaj. Mistrzu? Ufaj tylko mocy. Oczywiście nam się to tak śniło, tak jak mówiłem. I ten różowy kolega to był właśnie dawny mistrz Tak. Coś się chyba dzieje. naszego Kala Kestisa. Wstawać! Szykować dokumenty! Stanąć w szeregu! Pewnie kolejna kontrola kontrabandy. Czy to już wszyscy? Tak, druga siostro.
Szukamy groźnego zbiega. To nie byle buntownik, a członek zdradzieckiego zakonu Jedi. Ochrona tego zdrajcy zostanie uznana za bunt. Ujawni się, albo wszyscy tu obecni zostaną natychmiast straceni. Chyba czas, by ktoś przemówił. Ja pracuję tu od bardzo dawna. Zacząłem przed wojną. Przebudowywaliśmy statki. Byliśmy najlepsi. Ale nastało imperium. Inżynierzy zostali złomiarzami. Robotnicy traktowani byli jak robole. Ale znamy prawdę. Tylko boimy się przyznać. Dla imperium jesteśmy po prostu niczym. Tak, jesteś... Nie! Proszę, miecz świetlny. Słaby! Sprawdzę, co to było. Zabolało. Stój, nie ruszaj się. Skąd się tu wziąłeś? Spokojnie. Mamy kogoś na gapę. Nie musisz tego zgłaszać. Cisza! Tu TK-8190. I zaczynamy zabawę. Powiedziałeś Jedi? Jedi! No i zaczynamy zabawę. Mamy miecz świetny, także możemy w końcu działać. No jak widzicie, no nie zaczęło się dobrze. Nasz kolega Prauf niestety już nie żyje. Przylecieli inkwizytorzy. No i szybko się wieść rozciągła, że jesteśmy tutaj. Nie możemy przegrać, prawda? Jak widzicie, mamy też możliwość odbijania blasterów. W momencie, kiedy idealnie odbijecie pocisk, to on wróci do przeciwników. Tak jak widzicie, w ten właśnie sposób. Jest to bardzo skuteczna metoda na właśnie pokonanie tych, co strzelają. Kontakt! Nie mogę go trafić! Ej, troszkę dostałem. Ale to nic. Drzwi ładownie zamknięte! No i spoko, mamy go. No i idziemy dalej, oczywiście. Jedyne wyjście. No i idziemy. Cały czas do przodu, musimy uciekać. Się ruszać. Nie widziałem, żebyś dziś rano z nami ćwiczył. Postanowiłem odpocząć. Tak się przygotowuję. No i mamy teraz pokazane, jak się namierza. Wtedy na pewno sobie wypoczniesz. No i widzicie, namierzanie jak w typowych Soulsach. No i mamy też oczywiście blok. Załatwmy go! Jak zrobicie idealny blok w idealnym momencie, to właśnie robimy coś takiego, że zabijamy przeciwników takich praktycznie na hita. I tutaj mamy też samouczek, więc szybko go robimy. Przytrzymujemy prawym, żeby blokować. Mamy też wskaźnik oczywiście bloku. Jak zostanie zużyty, no to koniec. Nie odpuszczę! No i mamy też idealne blokowanie. Bijesz mnie! I możemy też wytrącać słabszych przeciwników właśnie z równowagi. Też mają taki pasek nad... właśnie już wam teraz to pokażę. Możemy, jak zatrzymamy na jedynce przeciwnika, to właśnie tak powolutku się rusza. I właśnie ma taki pasek życia, to ten zielony, no i ten nad jakby pod zielonym paskiem. To jest właśnie jego pasek wytrzymałości. Także tak to wygląda. Jak wytrzymałość spadnie do zera, no to wtedy zostaje przeciwnik wytrącony z równowagi. No i możemy albo go zabić, albo mu zadać ogromne obrażenia. I jak widzicie, ta moc wpływa także na obiekty. Także myślę, że całkiem sympatycznie. No dawaj. No i biegniemy dalej do przodu. Jestem gotowy na tego zbiega, jeśli się to zjadło.
A, oczywiście mogliśmy go zaatakować z góry, ale troszeczkę się pospieszymy i spadliśmy. Ale to nic, no i idziemy dalej. No i tak to właśnie wygląda na razie. Od razu dość duża akcja, zostaliśmy wrzuceni no w sam środek, więc ciężko tak naprawdę znaleźć o czym opowiedzieć. Pewnie więcej opowiem, jak zrobi się trochę luźniej. A tutaj mamy pierwsze, można powiedzieć, wyzwanie, bo 4 przeciwników naraz. Żeby nam pokazać, jak się robi uniki oczywiście. Uniki robimy na alcie. Jest poważnie ranny. Przynajmniej ja sobie ustawię, żeby robić uniki na alcie. Pewnie równie dobrze można by sobie ustawić uniki na Z albo na innym klawiszu, ale mi tak jest nawet wygodnie. Ej, dobra, lecimy dalej do przodu. Przeciskamy się. No i uciekamy. Naprzód zatrzymuję pociąg. No plan taki średni, ale no nie mamy innego wyjścia jak na razie. O nie! Za osłonę! Przebiegać między seriami. No i w momencie, kiedy on właśnie będzie strzelał, musimy sobie przebiegać. No i biegniemy. No i dobra. Tutaj jest. Czekam na ciebie, zdrajca. O, no jak widzicie, zabili swoich. Rozwalili sprzęt. No Muszę zejść. już się nie uda tego tak łatwo zatrzymać, co? Nie, nie, nie! Dobra, wchodzimy do góry. O! Niedobrze! No tylko w górę. No nie mamy wyboru, Kal. Musimy do góry iść. Tutaj musimy dość szybko przejść, żeby nam to nie spadło na głowę. No i cały czas do przodu. Okej. Jak widzicie, otrzymaliśmy jakieś wsparcie, nie wiadomo od kogo. Chcemy ci pomóc! Kim jesteście? Nie teraz! Idź dalej! Zabierzemy cię, jak będziemy mogli! Jak widzicie, pojawiła się ikoniczna, można powiedzieć, postać dla tej serii. Ale też coś za nimi leci. Jeszcze wam nie będę zdradzał, kto to. No wiedzieliście, że imię miała Seer, ale to na razie tyle o tym wiemy, więc... Na razie tyle. Idziemy cały czas do przodu. No i no, że nam pomogą z ratunkiem, także musimy iść. Ale jak widzieliście, za nimi ktoś też leciał. Także no, szykują się i tak na pewno kłopoty. Dobra, idziemy. To Jedi i jest osłabiony. O, widzicie? Nie mam teraz mocy, bo mamy niebieski wskaźnik mocy, kiedy jej nie mamy. No to musimy zadawać obrażenia, żeby moc odzyskiwać. Dobra, mamy też szturmowców, więc odbijajmy ciosy od nich. Tam jeszcze z przodu jakiś. Jak widzicie, możemy nie tylko odbijać ciosy w tych przeciwników, którzy te jakby strzelają z blastera, ale jak ktoś jest naprzeciwko nich, przy nich, no to też obrażenia zostaną zadane. Zanim ucieknie. Zdołam go pokonać. A i dobra. Jak widzicie, na spokojnie radzimy sobie. No, co prawda jesteśmy na hita, ale to już tak naprawdę koniec samouczka. Pociąg stanął? No i wspinamy się do góry. To nie jest dobry znak. No zdecydowanie nie, spadamy.
Dobrze, że chociaż drzwi dalej działają i się otwierają, bo tak to byłby problem. Tak, już! Trzymaj się! Nie! No i niestety spadamy. Na pewno to nie będzie przyjemny upadek. No na szczęście ten droid się pojawił, jakoś żyjemy, ale przyjechała już, przeleciała właściwie nasza główna przeciwniczka w tej grze, czyli druga siostra. Nasz główny Nemezis. Śpieszy ci się? Rozpoznaję tę pozę. Chyba jednak przeszedłeś jakieś szkolenie. Kto był twoim mistrzem, padawanie? Może któraś z mych ofiar? Który Jedi oddał życie, byś ty przetrwał? I mamy walkę z bossem, można powiedzieć. Tylko od razu może na wstępie powiem, jest to walka, którą mamy przegrać. Tej walki nie da się wygrać. Także możemy próbować, ale to się oczywiście nie uda. Jak się przewrócimy, no to możemy szybko się podnieść oczywiście. To zbyt proste. No jak widzicie, mamy tą walkę przegrać i taki jest zamysł. Jeszcze chciałbym, żeby zrobiła mocny atak. Żeby było widać jak... No bo po prostu kiedy przeciwnik wykonuje silne ataki, to będzie się świecił na czerwono. Ale no nie chciała teraz tego zrobić, ale to na pewno jeszcze będzie okazja. No jak widzicie, tutaj muszę szybko naciskać, no ale nie mamy szans tego wygrać. No jak widzieliście, zresztą prawie nic jej nie zadałem. Na pokład! Kapitanie! No i jakimś cudem się udało. Dobra, wyłącz to ustrojstwo i siadaj. Dzięki za pomoc. Ale kim wy jesteście? Nazywam się Sir Jonda, a to jest mój kapitan, Gris Dreytus. Słuchaj, tak, modliszka to moja łajba, ale radzę słuchać się tej babki. Więc? Kim jesteś? Kal, Kestis. Co to za kobieta? Inkwizytorka Imperium. Posługuje się mocą i poluje na Jedi. A teraz wie, kim jesteś. I nie spocznie, dopóki cię nie dopadnie. A ty skąd tyle wiesz? I czemu mi pomogłaś? Podsłuchujemy łączność Imperium. Słyszeliśmy, że inkwizytorzy tu lecą, więc wykonaliśmy ruch. Ta? A ile teraz dają za głowę, Jedi? Też mi wdzięczność. Słuchaj, rozumiem. Tak długo walczyłeś sam o przetrwanie, że już nikomu nie umiesz zaufać. I dzięki temu wciąż żyjesz. Ale tu chodzi o coś więcej niż tylko przetrwanie. Niby co? O odbudowę zakonu Jedi. Wy dwoje? Ktoś jeszcze? Co, my ci nie wystarczymy? Rada Jedi? Nie żyją. Czyli
mam tylko was. Kapitanie, kurs na Bogano. Tak jest. A teraz spróbuj odpocząć. Nic ci nie grozi. Na razie. Poznaj swoje przeznaczenie. Zacznij w końcu żyć. Kal, uważaj! Mamrotałeś coś przez sen. Dziwak. No i dobrze, jak widzicie, jakimś cudem przeżyliśmy, udało się dzięki naszym nowym znajomym przeżyć to. Uciekliśmy przed drugą siostrą, no i chcą nas zabrać na jakąś planetę i nam coś pokazać też. Mówili coś o odbudowie zakonu Jedi. Także no, będziemy tutaj myśleć, kim tak naprawdę są ci ludzie. Bo tak naprawdę się jeszcze nie przedstawili, tylko po prostu nam tak bezinteresownie pomogli, co oczywiście też jest dziwne. No i co, uciekliśmy? No podstawy walki takie tutaj były, to był tak naprawdę taki samouczek. Oczywiście wszystko jeszcze wyjdzie w praniu, teraz tak naprawdę się zacznie prawdziwa zabawa, bo tam lecieliśmy bardzo szybko, więc tak mało co było powiedzieć, teraz będziemy mieć troszkę więcej czasu, więc myślę, że w następnym odcinku będę wam o wszystkim opowiadał, także myślę, że w tym momencie sobie skończymy, dlatego że mamy chwilę spokoju, następnie będziemy lądować na Bogano i tam tak naprawdę poznamy nasz cel, no bo naszego głównego przeciwnika można powiedzieć, że już poznaliśmy, bo tutaj generalnie no będą nas ścigać ci inkwizytorzy, no i to z nimi będziemy właśnie się męczyć, no jako że jesteśmy Jedi, a oni na nas polują, także kolej rzeczy jest raczej dość łatwa do zrozumienia, dość taka prosta. Oczywiście inkwizytorzy są to no byli Jedi najczęściej, którzy są szkoleni przez Dartha Vadera właśnie w celu zabijania Jedi. No i myślę, że to będzie tyle na dzisiaj, także dzięki bardzo za uwagę. Dajcie znać, co sądzicie, czy taka seria też będzie fajna, taka poradnikowa z takiej gry, która może nie jest trudna, ale na trudnych poziomach no daje na pewno wyzwanie. No i jeśli będziecie chcieli też więcej takich serii, to oczywiście też będę je z chęcią robił. Także to tyle ode mnie, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się oczywiście podobał. Zapraszam na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!